Mam na imię Paulina, a to jest biznesowy One Woman Show. Rozmowy z tymi, którzy budują biznesy na własnych zasadach. Mikro i małe firmy, stowarzyszenia, solowe projekty w Polsce i na emigracji. Rozmawiamy o wartościach, zwątpieniach i przełomach, ale też o codzienności. To przestrzeń dla tych, którzy chcą tworzyć biznes i siebie po swojemu, z odwagą, autentycznością, no i z sercem. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku gościmy Magdę, nauczycielkę Vacation in Salento, która mieszka i żyje na samym końcu włoskiego obcasa w urokliwej Apulii, gdzie odnalazła spokój, którego szukała. I de facto zrozumiała, że jej misją jest dzielić się tym wszystkim z innymi kobietami. I to, co jej przyświeca, to tworzenie kameralnych wyjazdów, które staną się początkiem głębokiej zmiany dla tych, którzy potrzebują zakochać się w sobie i w życiu na nowo. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. Buongiorno. Buongiorno, dokładnie tak, bo to zawsze, że tak powiem, z nutką radości to buongiorno, tak? No nie wiem, czy można w ogóle powiedzieć buongiorno na smutno? Myślę, że nie. Zazwyczaj buongiorno, ciao, ciao, ciao a tutti. Przyświeca tam pozytywna energia z samego rana. No właśnie. I z tą pozytywną energią, bo to jest chyba coś, co ja mam takie poczucie, tak, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać i to nie raz. To jest chyba to, co gdzieś cię przyciągnęło i sprawiło, że zostałaś we Włoszech, a przeniosłaś się tam z Warszawy. Jakbyś mogła nam powiedzieć, czy ta decyzja o tym, że zostawiasz Warszawę na koniec Włoch, bo to nie koniec świata, ale koniec Włoch, czy to była bardziej decyzja biznesowa, czy bardziej osobista, a może jedno bez drugiego nie mogłoby się wydarzyć? Jaka jest twoja wizja tego? Na początku to była decyzja osobista. Jak pierwszy raz pojechałam do Apulii, to się zakochałam. Stojąc na wzgórzu w Ostuni, patrząc na gaje oliwne i na morze, zaczęłam płakać po prostu. I tak jak stałam i myślałam, co mnie tu przyciąga i dlaczego w ogóle taka reakcja. Wracałam tam jeszcze 2-3 razy, to samo miejsce i postanowiłam, że muszę wracać jeden raz po drugim, aż w końcu zostałam, bo poczułam, że to jest mój kawałek ziemi, mój kawałek domu, który gdzieś w sercu tutaj mam. I zaczęło się po prostu od tego. No a w międzyczasie poznałam smaki i zapachy Apulii, poznałam miłość nie tylko do ziemi, ale też prywatnie. I na tej podstawie zmiany życia przyszedł też biznes, tak? Czyli przyszło to, co bym chciała robić i czym się dzielić z innymi. I to ty już powiedziałaś o tym, powiedziałaś o tym płaczu, który był tak jakby drzwiami do tego, co przed tobą. Ale właśnie i do tego chciałabym troszkę się przytulić o tym, bo czasami jest tak, że nasze ciało daje nam takie znaki, że okej, to jest nasze miejsce. I pytanie, czy to jest to, co sprawiło, że ten taki twój dobrostan cielesno-psychiczny to jest to, co sprawiło, że okej, ja postawię wszystko na jedną kartę i zmienię swoje życie totalnie, co nie jest łatwą decyzją, ale mimo tego zaryzykowałaś. No to nie było takie łatwe, bo nie znałam wtedy włoskiego. Pracowałam w branży finansowej, która mi nie pozwoliłaby przenieść się, więc postanowiłam w ogóle zmienić wszystko. Zaczęłam się uczyć włoskiego. Zmieniłam zawód na taki bardziej online, projektowanie stron internetowych, które mi dawało możliwość pracowania z każdego miejsca w sumie na świecie. I przyjeżdżałam, zmieniając proporcje, tak? Czyli najpierw to było miesiąc tutaj, 2 miesiące w Polsce, a potem te proporcje się zmieniały, ewoluowało wszystko no i potem już nie chciałam wracać do Warszawy. A teraz wracasz chętnie? Chętnie nie. Warszawa, oczywiście jest to moje miasto, w którym się urodziłam i żyłam, ale Warszawa potrafi być irytująca i ciężka. Szybka, za szybka już w porównaniu z moim tutaj dolce vita włoskim, gdzie wszystko Mhm. trwa
Oczywiście ma to swoje plusy i minusy, tak? Czasem szybko się chce coś załatwić i niestety nie da rady. Nie da rady. No E, to właśnie, to we Francji też pewnych rzeczy się nie da, bo to właśnie tutaj mamy te różne periody, których człowiek nie przeskoczy. U was to jest jeszcze chyba półka znacznie wyższa, jeżeli chodzi tak. o dobrostan. No, ogólnie Włochy uczą cierpliwości, a zwłaszcza południe. A powiedz mi właśnie w tej cierpliwości, jak mówisz, że przeskoczyłaś ze świata finansów, który jest bardzo właśnie zorganizowany, to jest tak, no tam sobie nie można pozwolić na to, że a jutro. I w momencie, jak postanowiłaś, okej, to ja zmieniam jednak to moje życie na takie właśnie bardziej spokojne. Czy łatwo było ci się w ogóle dostosować do tego ich trybu życia, do tego, w jaki sposób podchodzić do siebie, do biznesu, w jaki sposób właśnie, tak? Że to niekoniecznie wszystko trzeba na już i na teraz. Wiesz co, ja podeszłam do tego z otwartością dziecka. Mam swój sposób, czyli jak odnaleźć w sobie dziecko na Mhm. zasadzie: o, naprawdę? To tak można? A to tak? No nie wierzę. Dokładnie tak robiłam, czekając w zaufaniu, co się Mhm. stanie. Czyli jak przestawisz trochę swój mózg na takie trochę naiwne oczekiwania, tak, że w ogóle jesteś na innej planecie i czekasz z takim właśnie entuzjazmem dziecka, to wszystko przychodzi łatwiej. Z poziomu właśnie takiej radości odkrywania nowych rzeczy. Jeszcze do tej pory mi to zostało. Pytania po włosku perché, Mhm. dlaczego to się dzieje? A to naprawdę? To zupełnie inaczej odbierasz rzeczywistość, bo myślę, że innego sposobu nie ma dla nas, zwłaszcza dla Polaków w Warszawie żyjących w szybkim tempie. Człowiek by Mhm. się zamęczył tutaj z oczekiwaniami, które ma, tak? No, to na pewno. Nasze oczekiwania czasami są naszą zgubą w tym całym szaleństwie. A jaki najcenniejszy prezent dostałaś w tym wyczekiwaniu? Lekcja cierpliwości, pokory Mhm. i w międzyczasie przyjmowania tego, co jest. La dolce vita, ale w sensie cieszenia się małymi rzeczami w oczekiwaniu takiej radości i spontaniczności dziecka, że każdy dzień może przynieść coś nowego, coś ciekawego, coś, co mnie zaskoczy. I rzeczywiście e, oprócz magii samej krainy Salento i Apulii, wiele rzeczy było zaskakujących. Mm. A czy te zaskoczenia z tej cierpliwości i z tej łatwości, no właśnie może nie łatwości, może trudności oczekiwania na to, że coś ma przyjść dopiero, czy coś zmieniły w tobie? Na pewno jak przyjechałam tutaj, to w ogóle byłam bardzo po ciężkim okresie w swoim życiu. Na pewno zmieniło to, że odnalazłam znowu spokój, radość takiego dnia codziennego, spontaniczność i nawet odrobinę magii w tych prostych rzeczach, które dla mnie były no, zupełnie nowe i zupełnie inne. Kontakt z naturą, kontakt z morzem, zachody słońca i spokój wewnętrzny, smakowanie potraw nowych, kontakt z ludźmi, którzy są tutaj bardzo życzliwi, kontakt z językiem, to też z dialektem, kiedy się nie rozumie większości rzeczy. Przede wszystkim daje to taką pokorę, że wszyscy powinniśmy się szanować i uczyć całe życie nowych rzeczy. W takiej miłości, trosce o naturę, o innych. No, to jest też to właśnie, jak wybywamy na emigracji. Ja też byłam w takiej sytuacji, że absolutnie francuski nie był moim językiem. I dużo właśnie tej pokory i tej takiej otwartości w rozumieniu tej otwartości do nauki i do brania od innych pewnych lekcji, to ja też to przeszłam i myślę, że wielu z nas przechodzi i w pewnym sensie to nas wzbogaca pod wieloma względami, tak? Nie tylko finalnie językowymi, tak? Ale uczymy się troszkę siebie na nowo, mam wrażenie, dzięki temu Dokładnie tak. wszystkiemu. Dokładnie tak. Ja mam takie poczucie właśnie, jak powiedziałam ci przed chwilą, o odkrywaniu dziecka, czyli też jestem już w odpowiednim wieku, to gdzieś to dziecko ucieszyło się, że może doświadczać nowych rzeczy. Mm. Że nie sądziłam, ile pierwszych razów jeszcze w tym wieku mogę zrobić i poznać i doświadczyć.
Ale to jest w ogóle piękne, co powiedziałaś. Ile jeszcze pierwszych razów. I właśnie takie mam poczucie, że te pierwsze razy to jest to coś, czym chcesz się dzielić z tymi, którzy Dokładnie. już absolutnie zapomnieli o tym, że jeszcze można. Tak, wiele kobiet, nawet z mojego otoczenia, z branży i finansowej, i prawniczej, pomniało sobie, zgubiło gdzieś to dziecko wewnętrzne, które się tam dopomina, żeby mu pokazać, żeby doświadczyć czegoś nowego. A najlepiej to można zrobić właśnie na innej ziemi, z daleka od naszych nawyków i przyzwyczajeń, z otwartością właśnie dziecka, z taką spontanicznością i wiarą po prostu. Że można inaczej. I to jest coś, co jest mi bardzo bliskie i ja wierzę w to, że jeszcze można i że możemy się odkurzyć pod wieloma względami, bo czasami właśnie zastygamy w tych niemożnościach, a można, tylko trzeba dać sobie na to szansę. Natomiast mam do ciebie pytanie troszkę może z innej bajki, bo tak jak mówiłaś, przeszłaś fazę finansów, fazę tworzenia stron, tak, gdzieś tam poszukiwania tej kreatywności i tego innego sposobu i innej wizji siebie, jak można prowadzić biznes i jak można się dzielić tym, co dla ciebie jest wartością. I pytanie jest, bo czasami jest tak, że okazuje się, że pewne etapy w naszym życiu zamykamy, że nie, to już to mi się nie przyda, a tego bym nie chciała. A czasami pojawia się, a może u ciebie pojawiła się taka sytuacja, że powiedziałaś: o kurczę, zapomniałam, że to robiłam, a teraz mi się to przyda. A właściwie tak, ostatnio, mój w zasadzie pierwszy zawód to był technik ruchu turystycznego. O proszę. Zdobyty, nawet już nie pamiętam kiedy, ale bardzo dawno. Gdzieś ta turystyka się przewijała, na początku mojej kariery, zanim jeszcze finanse. I dobrze, że nie wyrzuciłam tych starych papierów, bo dzięki temu, jestem w procesie, tutaj uzyskiwania licencji na przewodnika lokalnego po Mhm. Apulii. Także, robię w tej chwili praktykę. No i za parę miesięcy myślę, że będę mogła was oprowadzić, ciebie, Paulina, po, Z miłą Salento. chęcią. Ale to jest właśnie ta magia tego, że czasami ja też miałam u siebie takie zestawy takich, a to już to robiłam, ale to tylko na studiach, to już do tego nie wracam. Ale gdzieś w gruncie rzeczy właśnie okazuje się, że gdzieś te nasze pierwsze wybory czasami wcale nie są tymi takimi niedojrzałymi wyborami, ale może one są właśnie podyktowane tym naszym sercem. Tak? Jak mówisz o tym, że poszłaś w turystykę, to teraz się nie dziwię, że poszłaś w turystykę, tylko może zapomniałaś o tej radości, ile ci to daje. Myślę, że nasze pierwsze wybory, które gdzieś gubimy po drodze, faktycznie są kierowane naszymi pragnieniami wewnętrznymi. A potem przychodzi rozsądek, opinie innych, rodzice. Tak jak moja przyjaciółka na przykład nie została malarką, bo jej rodzice mówili: „Przecież malarka, jak ty zarobisz na tym?” Więc, poszła w coś innego. Podobnie z turystyką, jak, ja robiłam, uprawnienia, to było jedyne biuro podróży, Orbis się nazywało. A było, było. I nie było konkurencji, w związku z tym, żeby dostać się do Orbisu do pracy, no to był też wyczyn, bo to było Mm. bardzo oblegane miejsce. Em, ale właśnie, mówisz o tym podążaniu za tym naszym, za tym, czego byśmy chcieli i tym, co gdzieś nam tam gra w duszy. A jak patrzysz tak ze swojej perspektywy i czy to w pracy, w korporacji, czy pracy na własny rachunek, czy właśnie teraz w okresie tworzenia tego, co chcesz stworzyć, tak, żeby to wyrosło jeszcze bardziej, to powiedz mi, czy jest coś, czym mogłabyś się podzielić z takimi osobami, które może by chciały albo się boją? Myślę, że po pierwsze trzeba zacząć słuchać siebie, Mm. tego Prosto się mówi. mm, wewnętrznego głosu i, z odwagą iść za tym. Ja wiem, że się łatwo mówi, ale łatwo nie jest. Natomiast, ten głos wewnętrzny, głos serca tak zwany, nas prowadzi właśnie tam, gdzie chcemy.
pomimo trudności, problemów, zawsze poprowadzi dobrze. I tego ja się trzymam i chciałabym też to przekazać kobietom, które zapraszam tutaj do mnie, żeby zachęcić do tej zmiany, do wejścia w siebie, do zakochania się w sobie na nowo i w życiu. I z taką właśnie naiwnością, szczerością dziecka podążać za swoimi marzeniami, no bo przecież na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. Hmm. A co to daje? Szczęście, tak, radość, z każdego dnia, spokój, poczucie Mhm. takiej sprawczości i autentyczności. A czy są jakieś rzeczy, których żałujesz? Absolutnie nie. Dlatego, że jakbym zaczęła żałować swojej przyszłości, która mnie doprowadziła do tego momentu, w którym jestem, a byłoby to nieuzasadnione, a wszystko to, co przeżyłam, co doświadczyłam, lekcje, które przyszły, doprowadziły mnie do tego momentu i bez tego nie byłabym tu, gdzie jest. A jaka jest lekcja, która była dla ciebie najważniejsza? Chyba ta ostatnia taka odwaga, Mm. żeby podążać za głosem serca. I stanowić o sobie, że Tak. możemy. To jest ta odwaga, mam wrażenie, że to jest takie troszkę, to jest taki, teraz brakuje mi słowa po polsku, to jest straszne. To jest następna straszna rzecz, jak się żyje i komunikuje w 3 językach naraz, no mamy dziury. Mamy A dziury. to prawda. No ale Znam właśnie, ten ból. wracając do tego, że ta odwaga to jest taki troszkę, tak trochę wyznacznik w ogóle tego, co robimy, jak robimy i jak szybko do pewnych rzeczy dochodzimy. I to jest trochę właśnie jak z taką zabawką, którą przekładamy z ręki do ręki, tak? I w momencie, jeżeli odważymy się odważać. Może to jest to, że właśnie trzeba się odważyć w pewnym momencie. Ja myślę, I że bardziej, no, zaufać sobie. Zaufać sobie, że mamy tą moc, że możemy, że wszystko jest w nas, tu i teraz. Jak zaufamy sobie, to odwaga jakby jest częścią tego zaufania, tak? Czyli poprowadzi nas tam, gdzie mamy dojść, tam, gdzie chcemy być. ale właśnie, zaufać sobie. No to jest, to myślę, że jest tą lekcją też cenną, żeby być w stanie umieć siebie dostrzec i dostrzec siebie, że jesteśmy na pierwszym planie, a czasami to jest coś, co gdzieś się w nas zatraca w momencie, jak jesteśmy, czy to w biznesie, czy w takich relacjach ludzko-codziennych z innymi. Myślę, że to jest najtrudniejsze, Mm. bo Właśnie. ufamy ekspertom, ufamy em, szkole, ufamy rodzicom, ale sobie nie nauczono nas tego, zwłaszcza nas kobiet, żeby No, mm, tak. To wieloskładnikowa mieszanka jest wybuchowa, często tak jest. gęsto. Nie ma coś. Jeżeli mogłabyś zostawić takie jedno pytanie, które warto sobie zadać przed podjęciem decyzji o zmianie ścieżki albo właśnie podążaniu za swoim głosem, to jakie byłoby to pytanie? Pytanie. Hmm? Pytanie myślę, o zaufanie do siebie. Czy Mm. pytanie do siebie wewnętrznie, czy to jest to? Jak w głowie usłyszysz odpowiedź: "Tak, idź w to", to po prostu spróbuj. Zawsze może nie wyjść, ale myślę, że intuicyjnie gdzieś wewnętrznie wiemy. Zawsze, jeżeli się posłuchamy. A czy są jeszcze takie momenty, gdy myślisz, że to, co chcesz robić, to jest taki trochę pod prąd versus to, o czym się mówi, że trzeba mieć, wiesz, skalowalny biznes, który będzie tak wieloskładnikowy i po prostu jedziemy po zwycięstwo. Oczywiście mam, cały czas momenty zwątpienia, i zawahania, czy konkurencja, czy Mm. dam radę, czy w moim wieku to jeszcze mi wyjdzie. I czy w ogóle jest sens, tworzyć coś od nowa. I jak, chodzę po plaży i patrzę w morze i, zrywam oliwki z drzewa i
albo figi, to myślę, że tak, że to ma sens i się chce z tym dzielić z innymi, zwłaszcza z kobietami, pokazać im, że warto próbować, że warto iść pod prąd, szukać swojego miejsca, spełniać swoje marzenia zawsze, do Mm. końca. A jakbyś mogła zdefiniować sukces, to czym jest dla ciebie sukces? Dziś odnalezieniem siebie i swojej drogi, bo też znowu biznesowo nauczono nas, że sukces to są Mm. przychody, to są klienci, to są nie wiem, nowa praca, drabina, przebicie sufitu szklanego. Mhm. Z mojej perspektywy jakiś sukces na pewno to był mój, natomiast co dalej? Jeżeli przebijesz sufit, zdobędziesz to czy tamto, potem zostaje pustka, i zostajesz tak naprawdę sama z dziurą w sobie, ale jaki to ma sens? Więc dopóki, nie odnajdziesz siebie, swojej drogi, swojego, swojego wnętrza na nowo, nie zakochasz się w sobie, to żaden sukces, ci nie pomoże, ani nie zaspokoi tego. Więc dla mnie, sukcesem jest odnalezienie siebie, swojej przestrzeni i, życie w zgodzie ze sobą. To ja nawet nie, ja tu postawię kropkę. A w tym poszukiwaniu siebie i zakochiwaniu się, bo do tego wrócę i też nawiązując do tego, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie cię można znaleźć i co w ogóle przed tobą, co planujesz, bo to, że przewodnik, to wiemy, to, że wycieczki i spotkania dla kobiet, to też wybrzmiewa. No właśnie, gdzie cię można znaleźć, żeby obserwować na bieżąco? Zapraszam na moją stronę. Tam prowadzę bloga Vacation in Salento. Dowiecie się tam e, o tym pięknym regionie od źródła, od rzeczy, które w sumie są nieoczywiste. Ja tutaj w Y, Didaskaliach powiem, że bardzo warto, to już jakiś neologizm, no ale, ale warto, bo to w ogóle jest przepiękna kraina, no. Jak Malediv, to jak to mówiłaś, Magda, że to są jak nasze Tak, bo to właśnie. są włoskie Malediwy. Tutaj kończą się Włochy, koniec samego obcasa i spotykają się dwa morza. Zawsze świeci słońce i wieje wiatr. No i sam koniec to jest w ogóle takie nieturystyczne miejsce, niezdeptane masową turystyką, że tak powiem, gdzie pomiędzy dwoma morzami, ziemią czerwoną i oliwkami, żyją ludzie, którzy się jeszcze Starogreką porozumiewają, gdzie można znaleźć historie naprawdę ciekawe, pisane wiatrem wśród zabytkowych truli. Jest to magiczna kraina, ale musicie to zobaczyć, bo ja tego nie opiszę słowem. To są tylko moje wewnętrzne, mm, moimi oczami, ta magia pozyskana, ale zapraszam. Vacation in Salento. Ja też bardzo polecam i tak jak mówiłaś, że niby jest to koniec Włoch, ale myślę, że to może być początek. Początek wspaniałej podróży i poszukiwania siebie na nowo i wielu tych początków na tym końcu serdecznie ci życzę. I bardzo dziękuję za to, że miałyśmy okazję porozmawiać dzisiaj i Ja tobie poznać również ciebie. dziękuję. Ti auguro buona giornata e ci vediamo presto. Do zobaczenia zatem niebawem, a z wami, drodzy słuchacze, mam nadzieję, usłyszę się niebawem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka biznesowego One Woman Show. Jeżeli chciałbyś zadać mi jakieś pytanie, podzielić się swoją historią, a może masz pomysł na współpracę, zapraszam do kontaktu. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego podcastu. Kolejne odcinki już niebawem. Dziękuję i do usłyszenia.